Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego nowego projektu Dom za złotówkę. Dom za złotówkę to projekt, w którym relacjonuję Wam od podstaw, czyli od zakupu działki, po budowę, aż po wykończenie domu z jednego z rządowych projektów właśnie za złotówkę. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak zbroję wieniec, jak przyjeżdża strop Teriva, układamy pierwsze belki na górę. Przerwałem nagrywanie tego odcinka, żeby nagrać Wam ten, w którym Wam pokażę cały kompletny proces, jak mi to wychodzi, jak ja montuję mój strop. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga. No i zaczynamy. No i dzień dobry w kolejnym odcinku. Tak jak Wam mówiłem ostatnio, nie nagrywam, w tamtym odcinku nie nagrałem Wam, jak robimy stropu, dlatego że zapewne byście chcieli zobaczyć więcej jego szczegółów. Tak więc co, no dzisiejszej nocy nam troszeczkę śnieg popadał, ale to żaden problem. Póki nie ma minus 10 stopni, to można sobie działać. Kiedyś było minus 20 i co robili na budowach? No, wodę gotowali, chlor dolewali do zaprawy i również można było pracować, więc dzisiaj tylko są problemy, kiedy jest minus 1, to już budowy stają. No moja nie będzie stawała, tak więc dzisiaj rozsuwam sobie dalej te belki. Pytaliście mnie w komentarzach, dlaczego HDS-em ich nie zdjął. Nie wiem dlaczego, no niestety, no, taki był operator, taki miał humor. Powiedział, że może jedynie nam pomóc, wrzucić to po kolei jak leci, byle szybciej, więc zgodziliśmy się i na to. Dobre i to, że nie musimy tego sami wrzucać sobie tam na górę. Zabieram się za rozsuwanie tych belek tam, gdzie one powinny być. No i za chwilę będziemy rozkładać też pierwsze podpory. No i dobra, porozsuwałem sobie belki na górze. Mamy też powrzucane większość garów do środka. Z tym, że słuchajcie, co ja tutaj zrobiłem. Ponieważ ja w projekcie mam ścianki działowe, tutaj od kotłowni, od łazienki, z silikatu, z 8. Ja będę to stawiał z 12. To są tylko działówki, żadna działówka nie podpiera stropu, więc ja mógłbym to zrobić z karton gipsu, to pomijmy to, ale ponieważ ja będę stawiał z 12, każda z tych ścianek będzie po prostu od projektu szersza o te 4 cm, więc tu już będzie 4, tu będzie 8, więc bądź co bądź ja sobie ustawiłem z tej prawej strony, gdzie ma być to pomieszczenie gospodarcze, pierwszy odstęp na 55, żeby wrzucić tutaj cały gazobeton i go po prostu nie przycinać, a jednocześnie mieć troszeczkę te przesunięcie w stronę kuchni, no oczywiście kosztem kuchni, a tutaj jak wyjdzie, tak wyjdzie, zobaczymy. Tu wstępnie mam 37 ustawiony, ja tego nie ustawiałem tak idealnie, dlatego że to najlepiej się ustawia, jak się wrzuci po prostu pierwsze gary. No i w tym momencie właśnie zaczniemy to robić. No dobra, nie zobaczycie jak wrzucamy pierwsze gary, ponieważ jest trochę zimno i mi niestety sprzęt nagrywający odmawia posłuszeństwa, więc dzisiejszy odcinek chyba będzie z małą ilością przyspieszonych scen. Bądź co bądź, moi drodzy, mamy pierwsze gary wrzucone, wobec czego mamy już te dystanse i tak jak Wam mówiłem w poprzednim wejściu, tutaj pasuje mi akurat cały 60 gazobeton do wycinki, tam 59 dokładnie, który wchodzi i na belkę i na mur. I z tamtej strony wychodzi mi jakieś tam 54 plus przycinka. Bądź co bądź tamte gazobetony, ja i tak będę miał tutaj sufit podwieszany, więc nie będziemy licować na równo z sufitem, dlatego że stropu nie będę prześcinkował, będę go podwieszał na karton gipsie, więc on będzie i tak opuszczony, a w to miejsce będzie więcej nadbetonu przy samym tym, więc tutaj będzie więcej nadbetonu i na końcówce będzie więcej nadbetonu, będzie to dosyć fajnie dodatkowo jeszcze wzmocnione. Słuchajcie, gary wrzuciliśmy od razu pierwsze. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie deklowane. Powiem Wam, z firmy, której brałem strop, dostałem takie coś z takim czymś. Z początku mówię, co to za shit jest.
jak to ma działać, ale szczerze mówiąc, jak się tak bardziej na tym skupić, to nawet to głupie nie jest, dlatego że kiedy wrzucam sobie całe gary, mogę sobie tam ręką ustawić, dlatego że nadjeżdżam garem na połowę tego mojego styroduru. Tak więc jeżeli ma 4, to 2 cm po prostu gar mi wjeżdża sobie tam w wieniec. No i co? I teraz mogę sobie po prostu skoczyć i teraz sobie to podeklować, tak? A jak to się dekluje? No to jest bardzo proste. Zobaczcie, tu jest taka zaślepka. Ona ma, ja sobie założę na głowę kamerę, będzie łatwiej wam pokazać. Ona ma, słuchajcie, dwie takie gumeczki. No niby jakaś głupota, no ale szczerze mówiąc folia widać, że jakaś dosyć mocna jest. No i co? Możemy sobie założyć w ten oto sposób i szukamy tych gumeczek. Jedna jest tutaj. Zobaczcie, jedna jest tutaj, druga jest tutaj. Ja to najprawdopodobniej przez te haczyki się to przekłada, ale mi tu wystarczy, jak to przełożę w ten sposób. No i druga gumka, trzecia gumeczka, zobaczcie. Pyk, pyk. I można sobie po prostu to wyrównać. I wygląda to w ten sposób. Patrząc tak na siłę tego wbicia, jest to dość mocna konstrukcja. Nie jest to wcale głupie. I wobec czego daje mi to teraz możliwość, że mogę sobie po prostu wejść teraz na drabinkę i sobie te gumeczki tam powkładać, które mi pasują, kiedy mam już gary ułożone, więc nie muszę tam mierzyć tych deklowanych. No, proste, ale w prostocie jest jakaś tam metoda. Dobra, w tym momencie wejdę i sobie wszystkie zaślepię, no i zacznę wymierzać na pierwsze belki rozdzielcze. Wejdę jeszcze raz, pokażę wam, jak wygląda deklowanie. Wcale takie, powiem wam, głupie to nie jest. Zastanawiam się, jak na mrozie te gumeczki się spiszą później. Ale faktycznie zarąbista rzecz. Pyk, pyk. Zobaczcie. Pyk, pyk. Najprawdopodobniej na te haczyki się to wiesza, ale wieszałem na te haczyki, strzelało, puszczało, więc wolę zostawić tak, jak jest. Pyk, pyk. No i co? I tak wszystkie sobie można podeklować. No dobra, wszystkie zaślepki już pozakładane na gary. Teraz sobie spojrzymy troszeczkę w ten projekt architektoniczno-budowlany. Może tutaj, żebyście trochę lepiej widzieli, to może od słońca. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, nieważne. Teraz tak, w moim projekcie mam pierwsze żebro rozdzielcze zaprojektowane na końcówce belki. Tutaj, gdzie mam klatkę schodową, muszę wyszalować belkę 30 na 24 z podwójnym strzemionem i na zakończeniu tej belki mam mieć połączenie dwóch drutów 12 na belce rozdzielczej. Tak więc, żeby belkę rozdzielczą tutaj w tym projekcie, powiem wam teraz szczerze, tu się nic mi się nie zgadza co do centymetra. Na centymetry walnąć się bardzo łatwo, więc mimo, że ja tutaj w projekcie mam słuchajcie 2,150 2 metry 15 cm od krawędzi muru ma mi się ta belka kończyć, ma być te żebro rozdzielcze, ale ja podejrzewam, że i tak nic z tego nie wyjdzie, więc w pierwszej kolejności rzucamy pełne gary, obciążamy pierwszą belkę dotąd i pierwszą belkę dotąd. Szukamy mniej więcej tego wymiaru 2,150, bo to pewnie będzie 2,112 albo 2,117. Nigdy się nie trafi tak, żeby było idealnie, jeżeli chodzi o to, co tutaj w rysunku jest zrobione. Poza tym nie będzie mi to przeszkadzało, że ta klatka schodowa będzie 3 cm w tą czy 3 cm w tą, dłuższa, krótsza, to nie ma kompletnego znaczenia. Wrzucamy gary na ten poziom i tutaj aż uzyskamy wymiar około 2,150.
No dobra, nie dojechaliśmy do 2:15, bo doszliśmy do wniosku, że te gary są ewidentnie świeże. Nawet widać, że nie wszystkie są jednego koloru. Niektóre są cięższe, niektóre są lżejsze. Jeżeli byłyby wyschnięte i byłby to środek lata, spokojnie bym sobie rzucił 10, a 10 po 24 to jest 2,5 metra. Nadal by nic się nie stało. Natomiast dlaczego tak zrobiliśmy, nie stemplując? No właśnie wstępnie chcieliśmy sobie to obciążyć, dlatego że teraz będzie nam po prostu łatwiej sobie postawić blaty i lewarować to do góry, wypierając to w górę i ustawiać, niż byśmy mieli tak na sucho tą belkę, która tak naprawdę bez obciążenia sobie lata do góry, do dołu i ten stempel w każdym momencie mógłby się odsunąć, mógłby spaść. Więc trzeba byłoby jakieś deski ewentualnie podkładać, jakieś gwoździe, bzdety. Najlepiej sobie delikatnie, wstępnie to obciążyć, a potem stemple już same swoją robotę zrobią. Tak więc mierzymy sobie tu, gdzie ma być mniej więcej te żebro rozdzielcze, to już miareczką sobie dojedziemy, zobaczymy gdzie to dojdzie. No i na stempelkach lewarujemy już pierwsze żeberko. No i nasz pierwszy i najważniejszy blat już jest ustawiony, a mianowicie wyszło to tak, że tutaj jeszcze dojdą 2 gary, więc 48. Mamy 30 belkę, nie wiem czy widzicie pierwszą kreskę, to jest 30 belka. No i zgodnie z projektem ta druga mniejsza kreska powinno być żebro rozdzielcze. No i widzicie, to się nie zgodzi, bo żebro rozdzielcze będzie na końcówce tej belki, więc jakieś 6 cm wcześniej. Wiedziałem, że nie ma co projektowi wierzyć, więc dla mnie w tym momencie najważniejsze jest to, że tu mam zakończenie mojej klatki, słuchajcie, schodowej. Dla mnie to jest w tym momencie bardzo ważne i priorytetowe. Następne blaty jak będziemy już wieszać, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo i tak mniej więcej na środku idzie to żebro, więc czy pójdzie z lewej czy z prawej strony, blaty mamy szerokie, nie deskujemy. Jakbyśmy mieli deski, to byśmy musieli mierzyć bardziej co do centymetra, a tak to sobie od razu całe blaty wrzucimy i będzie po zabawie. Wrzucamy. No dobra, pierwsze blaty wyglądają w ten sposób. Końcówki są docięte do ostatniego. Cały czas od samego początku przypominam, tu będzie gazobeton. Gazobeton będzie się opierał bezpośrednio na murze, dlatego też nie dawałem tego styroduru tam. Będzie opuszczony o 4 cm. Ja będę miał wszędzie sufity podwieszone, robię to specjalnie, żeby nie docinać gazobetonu, a oprzeć go bezpośrednio na murze. Teraz co? Wezmę sobie troszeczkę czarnuchów. Ja wiem, nie lubicie czarnuchów, ale ja je lubię. Co tu dużo mówić. Robię tylko i wyłącznie, biorę je tylko po to, żeby zabezpieczyć sobie, żeby mi nie latały te stopy. Nawet nie będę wkręcał do końca. Chodzi mi o to, żeby te stopy mi nie latały podczas skręcania tych całych szalunków. Dlatego, że on po prostu jeszcze nie jest obciążony. A jak nie jest obciążony, jest ciężko tym manewrować. Więc sobie przykręcam i zabezpieczam sobie w tym momencie te stopy od tych szalunków tam na górze. No i dobra, kiedy mam wkręty już w blatach i wiem, że góry mi się nie będą ruszały, strop jeszcze nie jest w żaden sposób dociążony, warto je w tym momencie po prostu wypionować. Poziomica w odpowiednim miejscu i można sobie nogą popukać po prostu po ziemi. Przesadziłem. Dokładnie. No i robię tak ze wszystkimi. No i dobra, już podłożone stemple są pod każdą beleczkę. Już jest wszystko wypionowane. No i co? W tym momencie po prostu kładziemy gary i tą stronę zaczynamy obciążać. Na razie jeszcze tu nic nie robimy, to wszystko będzie regulowane. Wiem, wielu myśli, dlaczego jeszcze tego nie robię. Nie szukam jeszcze poziomów. Czekajcie dalej. Na razie obciążamy tą stronę.
No i dobra, pierwsza strona już obciążona, już się na stemplach trzyma. No oczywiście chyba nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. No oczywiście nie wkiśkał się tu na górę, nie? No bo jak? Inwestor, żeby nie wlazł. A to już, witajcie na moim pierwszej części mojego stropu. Wygląda sobie to od góry w ten sposób. Dobra, robimy to samo z drugiej strony. Odmierzamy do żeberka i tak samo dechy, stemple, no i wrzucamy gary. Ok, druga strona też już zarzucona, na razie tylko po 6 garów. No i znowu mierzę 2,115 i tak pewnie wyjdzie 2,120, bo tam wyszło 2,120. No chyba, że tu wyjdzie jakoś inaczej, ale do końca mi się w to wierzyć nie chcę. Więc ustawiamy, żeby mniej więcej środek blatu był na 2,115, 120. Nieważne, blat jest szeroki. No i robimy tak samo. Też całe blaty, stopy i końcówki docinamy. No i mamy blaty podwieszone już z drugiej strony. Już jest 15:30, kończymy na dzisiaj. Jutro przyjeżdżamy dalej wrzucać pozostałe gary. No i witajcie, poranek, dzień drugi. Dokładamy brakujące stempelki. No i co, obciążamy garami. Tak więc przebieramy się i bierzemy się za robotę. No i dobra, wystemplowane, gary dołożone, tak więc stemple są dociążone, więc środek, zobaczcie, jest dalej pusty, więc mam z prawej strony, z lewej strony dociążenie stempli. Teraz co? Dam Arturowi pręta 12, niech sobie wkłada w te uchwyty, no i kręcąc prętem będzie mi dokręcał, podwyższał, będziemy ustawiać. Będziemy, Arturek, dobrze, że przyszedłeś właśnie w tym momencie. Patrz, masz tu pręcik 12. Będziesz mi prętem, wiesz, na siłę dokręcał. Ja ci będę mówił, czy wyżej, czy starczy. Ja sobie skoczę na górę, a na górę sobie wezmę po prostu łatę, przyłożę do garów i będziemy to ustawiać już od łaty. Lecę na górę. No i dobra, a na górze teraz sobie stawiam na gary. Oczywiście te gary też nie wszystkie muszą być idealne. Wiadomo, że to są odlewy. Tu i tak będzie nadbeton, więc nie ma z tym żadnego problemu. Lecę sobie od samego początku. Dobra, Artur, do góry! Pierwszego do góry dajesz. Dobra, jeszcze. Dajesz jeszcze. Ładnie idzie, dobrze, jeszcze. Dobra? Dobra, dalej nie pójdzie. Dobra, to dawaj następnego. To na 2 razy pojedziemy, faktycznie, żeby się nie porozstawiały tam od dołu. Bo jak za dużo będziesz za pierwszym razem podjeżdżał, to one mogą tam z posadzki kolejne podchodzić, więc nie ma sensu. Dojeżdżaj, ile dasz radę. Dobra, przelecimy sobie za pierwszym razem, a ja nagram wam za drugim razem, jak będziemy ustawiać. Dobra, Artur podkręca stopy, a ja w tym czasie 2 blaciki sobie zorganizowałem i ustawiam sobie gary do belki rozdzielczej. Ja w projekcie mam belkę rozdzielczej na 2,150 i ona została zaprojektowana przy ścianie 18 silikacie. Ja mam 24, więc się wcale nie dziwię, że mi ona tu nie wyjdzie na 2,150, ale mi wychodzi na 2,200. I tak jak powinna być akurat, niech się tutaj kończy. Dobra, ja sobie idę teraz na drugą stronę. No i tak samo powinno tutaj wyjść mi druga belka rozdzielcza na 2,200.
Więc jak ten bloczek dosunę, no i 2200, o tam bez centymetra, ale to jest spowodowane tym, że pewnie tu za głęboko stoją. Nie jest to spowodowane. Dobra, centymetr, nie kilometr w tym przypadku. Tak więc ustawiam sobie gary też i z tej strony i za chwilę, jak Artur wszystko podkręci, będziemy ustawiać strop, będziemy mogli garować to do końca. Masz tam? Dobra, Artur, ja ci będę mówił ile? To unoś pierwszego. Kręć wariata. Dobrze idzie. No jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. I jeszcze odrobinkę. Jeszcze odrobinkę. Starczy. Dobra, dawaj drugiego. Dobra, starczy. O, dobra, starczy. Starczy. No to tego wcześniej uniosłeś bardziej. Dawaj trzeciego. Słuchajcie, staram się, żeby nie był na środku, tylko żeby ten strop był lekko tu podniesiony. Dobra, starczy. Elegancyś. Dawaj kolejnego. No a delikutaśnie. Dobra. Daj jeszcze troszeczkę. Dobra. Okej. Dawaj następny. No ten sporo nawet. Ten nawet sporo trzeba będzie podnieść. No dawaj. Jeszcze. No dajesz. Jeszcze. Dobra, my to sobie poustawiamy. O to chodzi, żeby te oko nie było idealnie na środku, tylko było lekko przesunięte w lewą stronę, żeby ten strop był tak jakby środkiem wypchnięty do góry. To będzie spowodowane tym, że po zalaniu betonu, później po rozszalowaniu istnieje prawdopodobieństwo, co prawda nie powinno, ale istnieje prawdopodobieństwo, że jednak na środku on delikatnie siądzie. No. Ale te usiądzięcie to będzie naprawdę jakieś tam minimalne, więc nie trzeba tego robić 2-3 cm, ale jednak trzeba stworzyć tutaj troszeczkę takie jajo. Więc na razie podnosimy górą, a jeszcze łatą sobie przelecę. W ten sposób też będę chciał go delikatnie zaoblić w tą stronę, ale to już za dużo nagrywania, żeby wam pokazywać. No i dobra, jak ktoś nie wierzy jakości garów swojemu producentowi, może jeszcze to sobie poziomicą od dołu zmierzyć. Ja akurat nie wierzę jakości belek, bo belki to mam tak powichrowane, że nie wiem, czy będzie to widać w ogóle. To ja mam chińskie 8 takie porobione, więc ja na belkach w ogóle się nie sugeruję. Ale bądź co bądź, jak już patrząc na te belki z takiej perspektywy, nie wiem, czy zauważycie, mamy już tu zrobione taką wypukłość, takie jajo do góry. Tak więc jak już mamy to wszystko poustawiane, już zamykamy, garujemy to z Arturem do końca. No i dobra, mamy gary poukładane z jednej i z drugiej strony. Tutaj jeszcze nie są wszystkie, ale za chwilę będą zrobione. Ja sobie może drabinkę przestawię i idę na górę. Teraz tak, jak to wygląda sobie tutaj od góry. Tutaj już wstępnie ustawiałem sobie na 8 cm
przestrzeń na belkę rozdzielczą, więc tutaj będzie ta 8. No a tutaj mi ta 8 tak do końca nie chce wyjść, więc będziemy troszeczkę te gary musieli sobie tam docinać, ale to jest akurat najmniejszy problem. Już tutaj za chwilę Artur będzie to ciął i będziemy je po prostu sobie tutaj na górę wrzucać. Bądź co bądź wygląda to już w taki sposób. Kiedy docinamy gary, ja w tym czasie wezmę sobie, zadekluję te, co mi tutaj zostały, bloczki, gary z jednej i z drugiej strony. No i dobra, wszystko mam podeklowane, porobione przestrzenie po 8 cm. Tak to mi powychodziło z jednej i z drugiej strony. No i co, teraz zabieramy się za uzupełnianie tych boków gazobetonu. Przycinamy teraz gazobeton na 8 cm, tak jak tłumaczę Wam od początku odcinka, dlatego że z tej strony muru nie dawałem styroduru na 4, dlatego tutaj gazobeton dochodzi nam do ściany, do tego styroduru w ten oto sposób, więc tutaj belka ma 4 było uniesienia. No i ten gazobeton tak naprawdę jest niżej o 4 cm od wszystkich tych garów, które są tam. Na tym mi zależało, żeby kiedy będę nadbeton wylewał, żeby tutaj tego nadbetonu na tych krawędziach było więcej. Tak więc przycinamy cały czas gazobeton, no i po prostu go tutaj wkładamy, opierając na mur z jednej strony i z drugiej strony nacięciem na belkę i on sobie tutaj będzie niżej. Ja podwieszając sufit, tak jak powiedziałem, 10 będę miał podwieszenia. Przy samych tych ścianach nic nie będę puszczał, żadnych kabli, żadnych rur. Mi potrzeba jest reszta tego sufitu niż tutaj, więc tutaj sobie na to po prostu pozwalam. No i tak to będzie wyglądało z jednej i z drugiej strony, natomiast to nie jest gazobeton ten, co kupiłem, to jest gazobeton, który już miałem. Nie mam tyle bloczków dzisiaj, bo to jest pełny, bez uchwytów montażowych. Tutaj Artur wycina to, co tu jest i będziemy wrzucać. Bądź co bądź, dzisiaj tego na pewno nie zrobię, bo muszę więcej tego gazobetonu przywieźć. Ja się w tym momencie zabieram za robienie belki tej od klatki schodowej. Jak pamiętacie, tą dechę postawiliśmy dlatego, że mierzyliśmy się odnośnie belki żebrowej. Natomiast teraz oznaczyłem sobie dokładnie miejsce, w którym ma się skończyć moja belka zbrojona, w której będą też zatopione 2 ostatnie przęsła. Dodałem sobie tutaj, słuchajcie, 3 cm, żeby ewentualnie szalunek postawić na płycie, a nie przykręcać go z boku. No i co, szalunek muszę opuścić o grubość tej płyty, żeby beton podszedł, żeby ta belka rzeczywiście była w tym zbrojeniu, co tutaj będzie zatopiona. Więc zdejmuję ten blat, przesuwam go 30 cm od tej linii, tutaj daję podkładki i dokręcam po prostu tylko i wyłącznie drugi blat i będzie problem rozwiązany. No i wygląda to w taki sposób. Pierwsza płyta cofnięta dokładnie o 33 cm. Te 3 dlatego, że tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, nie będę chciał stawiać szalunku w ten sposób, tylko będę chciał postawić na tej płycie, więc dałem sobie, tu jest 2,5, więc dałem sobie 3 cm luzu. No i 30 będzie miała belka, która musi być troszeczkę niżej od całego stropu. Teraz mam takie kawałeczki, obojętnie w jaki sposób sobie je tutaj wkładam. No i muszę sobie tutaj podeprzeć drugim stemplem. No i to samo robię z drugiej strony. Też taki kawałeczek. No i sobie to stempluję. Następnie wymierzam sobie tutaj, gdzie mają być kolejne belki od Terriwy, te dwie. Od razu w tym miejscu, tu gdzie będą się kończyły, stawiam stemple. Zabezpieczam je, no i będziemy z Arturem wrzucać ostatnie 2 belki na górę. No i 2 stemple dołożone, akurat na skrzyżowaniu tych płyt. Na tym skrzyżowaniu oprą się pozostałe 2 belki Terriwy, które zaraz wrzucimy. Jeszcze będę musiał 2 stemple dać
z tej strony, ale to zrobię później, jak będę szalował tą belkę nad klatką schodową. Tak więc biorę Arturka i wrzucamy belki od Terriwy. No i ostatnie Terriwy wrzucone. Pierwsze 3 gary zarzucone, teraz zarzucimy sobie te 3 gary. No i tak samo blacik, stempelki. No i podpieramy to wszystko i można już do końca ten sufit sobie garować. No i środek już gary położone. Tutaj troszeczkę się śmiejemy, bo żeśmy poszaleli, nie piliśmy, a trochę krzywo nam blaty poszły, ale to jest najmniejszy pikuś, to w niczym nie przeszkadza. No i dobra, muszę skoczyć na górę, jeszcze poustawiać te przestrzenie nad tym blatem na belkę żebrową. No i muszę założyć kapsle na te foliki, zadeklować końcówki garów. No i stawiam ostatnie gary. Pokażę wam jeszcze, jak to tutaj wyszło na tym podniesieniu. Zobaczcie, ta różnica zrobi mi tutaj różnicę, zrobi poduchę pod końcówkę belki Terriwy, a tutaj oczywiście będzie ta belka. Tu mamy 33, postawię w pionie deskę do szalunku i mam 30 belkę zbrojenie. Tak samo będę mógł sobie fajnie wcisnąć centralnie pod te beleczki. Artur w tym momencie akurat dekluje ostatnie gary, tam gdzie belki rozdzielcze. Ja idę na dół, jeszcze mam trochę gazobetonu, to idę od dołu troszeczkę, jeszcze go tam powrzucam. No i ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj zrobimy, żeby ten dzień przyniósł pełen sukces, belki boczne, jak pamiętacie, mieliśmy wszystkie 4 druty, ale na tych belkach, w których wchodziły nam na mur Terriwy, mieliśmy jeden drut tutaj podwiązany, wobec czego możemy go już teraz uwolnić. Akurat zobaczcie sobie, wysokość strzemion jest delikatnie nad drutem od Terriwy, więc tędy przejdzie sobie drucik. Ja już tutaj nie będę go odwiązał drutem wiązałkowym, bo to jest kompletnie bez sensu. Nie chciałem wam robić już szumu w komentarzach, więc nie wiązałem. Mogłem całe zbrojenie przewiązać oczywiście na zwykłe tretytki. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zaraz rozrzucę ten drucik, co trzyma mi dolny pręt i wszystkie strzemionka już na tretytki będziemy wiązać i uciekać do domu. Tak więc, moi drodzy, prosiliście, żebyśmy zrobili wam kilka odcinków, żebyśmy ten strop pokazali wam jak najbardziej szczegółowo, więc dzisiaj znowu kończę odcinek. Podzielimy go na 2 części. W następnej części dodamy zbrojenie żeberek, belek żebrowych, położymy siatkę zbrojącą. Już dzisiaj przyjechała siatka, nie? Dzisiaj przyjechała siatka, będziemy przygotowywali już to wszystko do zalewania. Nie robimy schodów, pewnie zadacie w komentarzu pytanie, dlaczego nie szalujemy schodów. To ja wam zadam pytanie, jak myślicie, dlaczego nie szaluję schodów? Zobaczymy, kto trafi. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!